Zanim zacznę recenzję tego filmu, chcę poruszyć pewną kwestię, mianowicie hejterów. Pierwszy film akurat prawie nie ma w ogóle hejterów, prawie wszyscy go lubią, ale jeśli chodzi o sequele, to hejterzy nienawidzą ich za różne błędy i sceny, które nie mają sensu. Jednak w oryginalnym Parku Jurajskim, czyli filmie, który dzisiaj recenzujemy, takie same albo bardzo podobne błędy, niedociągnięcia i sceny, które nie mają sensu w tym filmie się zdarzają. Jednak oni mówią, że tam były mniejsze, albo było ich mniej. Mimo iż nie było ich mniej, też jest dużo takich scen w tym filmie. No albo również mówią po prostu, że w pierwszym filmie Tim został porażony 10 000 voltów i przeżył, tak jak powinien. Argumenty jakieś? Bo naprawdę oni tak mówią, w pierwszym filmie też się to wydarzyło, ale to ma sens, a w sequelach już nie ma sensu. I tyle, nie podają żadnych argumentów. Ja bardzo chętnie posłucham. Dlaczego to, że Tim, który został porażony 10 000 voltów przeżył, to ma sens, a gość, który po prostu spadł, nie wiem, z gdzieś tak 5 metrów, powinien nie przeżyć? Proszę bardzo, wytłumaczcie się. Ja poczekam. Naprawdę, pierwszy film nie jest idealny, nawet bym powiedział, że mniejsze błędy i bezsensowne rzeczy znajdują się w sequelach, ale ludzie mimo wszystko uważają, że ten film jest idealny, a sequele są bardzo złe, wszystkie sequele. Co jest po prostu idiotyczne, no i po prostu są fanboyami tylko i wyłącznie tego pierwszego filmu, bo tak, bo wiadomo, nostalgia itd. itp. I zachowanie jest po prostu idiotyczne, bo nienawidzą sequeli za błędy, które również były w pierwszej części. To czysta hipokryzja. Pewnie po prostu ignorują błędy w JP z powodu nostalgii, a nienawidzą sequeli, bo tak. W ogóle też widziałem filmy typu dlaczego sequele Parku Jurajskiego nie działają? Działają. Po prostu niektórzy z was ich nienawidzą, bo tak. Naprawdę, niektórzy nawet nie mają dobrych powodów, żeby je nienawidzić. Po prostu nienawidzą ich, bo tak. Mimo iż to są bardzo dobre filmy. No i też tam mówią, że w pierwszej części dinozaury zachowywały się realistycznie, a w pozostałych zachowują się jak potwory. Dinozaury w pierwszej części, owszem, zachowywały się jak zwierzęta. No i w następnych filmach również zachowywały się jak zwierzęta. Czasami głodne, czasami wystraszone, ale jednak zwierzęta. Ale przejdźmy już do recenzji samego filmu. Fabuły chyba nie muszę opisywać, bo chyba każdy ją zna. No a jeśli jej nie znacie, to po prostu obejrzyjcie ten film i tyle. Polecam każdemu, naprawdę. Film jest adaptacją książki Michaela Crichtona i pytanie, czy jest wierną adaptacją książki? Nie. Naprawdę wiele scen zostało zmienionych, no i w sumie na dobrą sprawę film jest luźno bazowany książką. No i co ciekawe, pierwsza książka była inspiracją do pierwszego filmu oraz trzeciego, niektóre sceny się tam też pojawiły właśnie z pierwszej książki. A druga książka była inspiracją do właśnie drugiej części, również luźną, ale mimo wszystko. No i również, co ciekawe, do właśnie Fallen Kingdom i Dominion, co jest dość ciekawe. Jednak jedna ze scen, podobnie jak wiele dinozaurów z pierwszej książki, zostało przeniesionych do drugiego filmu. Również, co ciekawe, jeden z motywów z drugiej książki pojawia się w JP3. I bardzo fajnie, że w filmach oraz w serialu pojawiają się nawiązania do książek. Tak w ogóle, atak na łódź oraz scena w klatce dla ptaków były w oryginalnej książce, zostały wycięte z pierwszego filmu, a potem zostały przerobione i ostatecznie pojawiły się w trzecim filmie. Poza tym atak na łódź był inspiracją do stworzenia przejażdżki Park Jurajski, która była całkiem fajna. No i teraz została przebudowana na przejażdżkę Jurassic World. No i mogli z tym zrobić coś więcej. Chociażby również mały Triceratops został przygotowany do pewnej sceny w tym filmie. Oczywiście mały animatroniczny Triceratops. No jednak scena została odrzucona, no i animatronik nie został użyty. Jednak ostatecznie pojawił się w drugiej części. To jest fajne, w jaki sposób oni robią recykling nieużytych rzeczy i ostatecznie ich używają. Właśnie fajnie, że różne wycięte sceny zostają przerobione, ulepszone i użyte w następnych filmach. Jak chociażby scena, w której Rexy atakuje helikopter. Albo scena, w której pteranodony atakują helikopter. I tak dalej. Mimo iż naprawdę w filmie jest dużo zmian, no to jest to mimo wszystko bardzo dobra adaptacja. No i nawet wręcz powiedziałbym, że film jest lepszy od książki. Na przykład chociażby w książce Ian Malcolm był po prostu tchórzem, który uciekł, a w filmie oczywiście poświęcił się, żeby Alan mógł uratować dzieci. Bardzo dobra zmiana. Ludzie ogólnie narzekają na to, że w JP3 Alan Grant leci na wyspę tylko dlatego, że oferują mu za to pieniądze. W tym filmie też tak jest. Tak, w tym filmie również Alan Grant i Ellie Sattler nie chcą lecieć, ale John Hammond mówi, że będzie ich finansował przez 4 lata, no i lecą. Kolejny dowód na to, że hejterzy czepiają się wszystkiego bez powodu.
Niektórzy mówią, że Jurassic World jest robiony tylko po to, żeby sprzedawać samochody. Mówiąc niektórzy, mam na myśli klaunów dosłownie, bo naprawdę myślą, że Jurassic World został zrobiony tylko po to, żeby sprzedawać auta. I to jest tak głupie, że aż śmieszne. Jeszcze o tym wspomnę w recenzji Jurassic World. Jednak wracając. Samochody w tym filmie dosłownie nazywają się Ford Explorers. Product placement. CGI w tym filmie, no cóż, wygląda zjawiskowo, nawet na dzisiejsze standardy. To CGI tak naprawdę odmieniło świat kina, bo to jest pierwszy film, w którym CGI zostało wykorzystane na taką skalę. Obstawiam, że gdy Steven Spielberg zobaczył tą scenę, to pomyślał sobie, kurde, odmienię historię. No i cóż, udało mu się. Jeśli chodzi o animatroniki, to również są bardzo dobre. Mimo iż nie do końca odpowiadają temu, co widzimy jako modele 3D, jednak są bardzo dobre. No i tyle. Efekty specjalne, zarówno CGI, jak i animatroniki, to jest jedna rzecz, którą wszystkie filmy z serii bez wyjątku robią idealnie. No i jeszcze muzyka. Muzyka też jest świetna i ikoniczna w tym filmie, a w innych filmach również jest po prostu genialna. No i tam ludzie mówią, że CGI w tym filmie wygląda lepiej niż w sequelach. A tak naprawdę CGI w sequelach wygląda tak dobrze jak w oryginalnym filmie. Jeśli chodzi o modele, no to stały się one lepsze, jednak mimo wszystko modele z pierwszego filmu nawet na dzisiejsze standardy wyglądają dobrze. No i gdyby takich modeli 3D używali w nowych filmach, to raczej myślę, że nikt by się nie obraził specjalnie, bo one wyglądają po prostu bardzo dobrze. One wciąż wyglądają bardzo dobrze, jednak w nowych filmach zdecydowanie tekstury są lepsze. Te tekstury w nowych filmach trochę lepiej się mieszają, chociaż w oryginalnym filmie to też wygląda dobrze. No jednak mimo wszystko, w nowych filmach tekstury są nieco lepsze, co jest zrozumiałe, no bo w końcu to nowe filmy, zaawansowanie technologiczne jest teraz o wiele większe. Tak samo jak jest więcej detali, na przykład w zasadzie łuski są wymodelowane, no ale tak szczerze, jak mam porównać CGI, no to jeśli chodzi o poziom CGI, poziom tego jak to dobrze wygląda, no to wygląda tak samo na dobrą sprawę. Co i tak jest imponujące, no bo pierwszy film został wydany w 1993. No a już w tym filmie CGI wyglądało w sumie tak jak dzisiaj. No i poziom tego CGI się utrzymał. To jest niesamowite. Jedyne co to filtry ewentualnie, jak to jeden z moich widzów powiedział, w Jurassic World prawdopodobnie filtry właśnie oszukują nasze oczy i wydaje nam się, że film wygląda gorzej niż naprawdę wygląda. W sensie CGI. Oczywiście nie wszystkich, ale niektórzy mają taki problem, obstawiam po prostu, no bo inaczej się tego nie da wytłumaczyć. Tam po prostu są to leciutkie niebieskie filtry, które pasują do nowoczesnego stylu filmu, no i trochę go rozjaśniają, żeby wszystko nie było za ciemne. Po prostu. I to nie wygląda źle, naprawdę. Na dobrą sprawę, kiedy ogląda się te nagrania oddzielnie, to nie jesteś w stanie rozpoznać, czy to jest scena z filtrem, czy bez. Porównajcie sobie scenę bez filtra i scenę z filtrem. Fun fact. W zasadzie podmieniłem te sceny. Tak. Zakład, że nikt z was się nie skapnął. Ale wracając, filtry w Jurassic World wyglądają dobrze. A tutaj, owszem, nie mamy filtrów, ale w niektórych edycjach filmu mamy okropny, ohydny wręcz pomarańczowy filtr, który wygląda tragicznie. Ja na szczęście mam wersję bez filtra. Tak w ogóle, ten dzieciak to w zasadzie może być młody Owen. Zresztą na dobrą sprawę mógł być też w JP Free jako jeden z żołnierzy. Ta teoria mi się bardzo podoba. Ale pamiętajcie, to tylko teoria. Jurajska teoria. Chociaż w przeciwieństwie do teorii Matpata ta akurat ma sens. W ogóle ludzie narzekają, że w sequelach dinozaury są niekolorowe. Tutaj również są mało kolorowe, no i jakoś nikt na to nie narzeka. Ja wiem, ograniczenia i w ogóle, ale no mogli zrobić je kolorowe. Kolejny przykład tego, jakimi idiotami czasem mogą być hejterzy. Ludzkie postaci w tym filmie są bardzo dobre. Aktorstwo jest bardzo dobre i naturalne. Naprawdę w niektórych scenach to wygląda, jakbyśmy patrzyli na prawdziwych ludzi, którzy sobie po prostu rozmawiają, a nie na aktorów. Nawet dziecięcy aktorzy są bardzo dobrzy. Film sam w sobie jest śmieszny, no i się ani trochę nie zestarzał. W tej scenie mamy fajny easter egg. Mianowicie Alan Grant ma zepsuty pas od helikoptera, dlatego że ma dwie części tak zwane żeńskie, powiedzmy, no bo to jest część męska, a to jest część żeńska. Jednak ostatecznie udaje mu się zawiązać ten pas, no i to działa, co pokazuje, że nawet jeśli są dwie samice, są w stanie się rozmnożyć, bo życie zawsze znajdzie drogę. Bardzo fajny easter egg. Ogólnie ludzie strasznie narzekają na tą scenę, no bo Rexy jest tutaj w stanie normalnie przejść, a chwilę później widzimy, że jest tutaj Cliff. Jednak jakbyście uważnie oglądali film, to byście się nie czepiali z takich głupich powodów. Rexy przechodzi w tym miejscu. Potem zaczyna przepychać samochód i dopiero tam jest Cliff. Proste. Nawet zostało to pokazane na oryginalnych storyboardach. Tak w ogóle Rexy to jest ikoniczne imię właśnie dla tego T-Rexa, no i cóż, pasuje do niej,
ale jeśli wam się nie podoba, to możecie nazywać ją Roberta, ponieważ to jest imię ze scenariusza. Jednak w Camp Cretaceous imię Rexy stało się kanoniczne. Ludzie mówią, że to jest leniwe itd. itp. Ale ci sami ludzie później wymyślają imiona dla bohaterów Marvela i mówią na Ant-Mana, który się zwiększył Giant-Man, co jest bez sensu. Ogólnie, jeśli chodzi o złoczyńcę tego filmu, no to jest on spoko, jednak w przyszłości, kiedy sequele zostaną wydane, ludzie zaczną narzekać, że złoczyńcy są kreskówkowi w ogóle. Nedry też był kreskówkowy. Nawet w tej scenie mamy kreskówkowy dźwięk poślizgnięcia się. Nedry jest kreskówkowym złoczyńcą i jakoś nikt na to nie narzeka. Poza tym ludzie, którzy mówią, że złoczyńcy w Jurassic World są kreskówkowi, no to naprawdę chyba są trollami i wymyślają to na siłę, no bo złoczyńcy w Jurassic World są akurat dość poważni. Bardzo podoba mi się sposób, w który zmienili Dilophosaura w tym filmie. W prawdziwym życiu był to po prostu średniej wielkości mięsożerca, który niczym się nie wyróżniał, poza tym, że miał 2 grzebienie na głowie. W książce mógł dodatkowo pluć trucizną. Natomiast w filmie jest to mały drapieżnik, który również potrafi pluć jadem, jednak ma dodatkowo rozkładany kołnierz jako znak ostrzegawczy. Bardzo fajne zmiany według mnie. Ten kołnierz zapewne był wzorowany kołnierzem Agamy Kołnierzastej, jednak cóż, stał się bardzo ikoniczny i rozpoznawalny. Ogólnie Dilophosaur z Parku Jurajskiego jest bardzo ikoniczny i szkoda, że pojawił się tylko w jednym filmie. Podoba mi się to, że zwiększyli raptory, ale zmniejszyli Dilophosaura. No bo w książce Dilophosaur poza tą trucizną, no to był po prostu kolejnym średniej wielkości mięsożercą, takim jak chociażby Alozaur. No i to jest w zasadzie według mnie bardzo fajna zmiana, że zrobili z niego małego mięsożercę. Swoją drogą zauważyłem tutaj dość fajną rzecz. Zauważcie, że Dilophosaur normalnie nie ma zamiaru atakować Nedry'ego. Po prostu przygląda się, patrzy, jest ciekawy i tyle. Jednak potem Nedry ubiera kaptur na głowę. Potem rzuca w niego patykiem i dopiero wtedy Dilophosaur go atakuje. Zastanówcie się, do czego to może być nawiązanie. Włożenie kaptura przez Nedry'ego nawiązuje do rozłożenia kołnierza przez innego Dilophosaura, no a rzucenie patykiem jest podobne do splunięcia trucizną. Ten Dilophosaur po prostu widzi Nedry'ego jako innego Dilophosaura, który chce z nim walczyć. I to jest przykład tego, jak dobrze napisać jakąś scenę. A jeśli się zastanawiacie, jakim cudem Dilophosaur znalazł się w aucie, skoro był tutaj, a nie mógł przejść nad Nedrym, no to były 2, po prostu. Na dobrą sprawę tam było ich 5 chyba, z tego co pamiętam łącznie, ale w tej scenie akurat po prostu pojawiły się 2 i tyle. Po prostu drugi wszedł do auta, kiedy Nedry był zajęty. Designy dinozaurów w tym filmie nie są dokładne, ale wyglądają dobrze i tyle. Jeśli chodzi o to, czy film jest dokładny, w sensie dokładny naukowo, no to nie jest. Zdecydowanie. Chociażby w tym filmie mamy powiedziane, że T-Rex nie zobaczy cię, jeśli się nie poruszysz. W prawdziwym życiu to tak nie działało. T-Rex widział wszystko normalnie. Miał najlepszy wzrok ze wszystkich zwierząt. Zastępowanie fragmentów DNA dinozaurów DNA żaby nie ma za bardzo sensu, no bo dinozaury są spokrewnione bardziej z ptakami, potem z gadami, a dopiero potem z płazami. Także gdyby zastępowali to DNA ptaka albo chociaż DNA gadów, to by miało więcej sensu. Dinozaury oczywiście nie są opierzone, no ale to akurat jest wina tego, że po prostu w tych czasach jeszcze nie mogli zrobić dobrze wyglądających piór przy użyciu CGI. Klonowanie dinozaura poprzez wyciągnięcie DNA z komara jest niemożliwe, bo DNA nie przetrwałoby tylu lat, nawet w skamieniałym komarze, w bursztynie. Raptory są również za duże. To powinny być Deinonychy, a nie Velociraptory. Velociraptor był o wiele mniejszy i tak naprawdę po prostu użyli Deinonycha, ale z nazwą Velociraptor, bo to brzmi fajniej. Poza tym przednie kończyny raptorów są w złej pozycji, ale mogę to wybaczyć, ponieważ film jest bardzo dobry i w końcu filmy science fiction nie muszą być w 100% realistyczne i poprawne, wbrew temu, co niektórzy myślą. Co ciekawe, w intro na DVD pojawiają się raptory, które mają unikalny design w zasadzie. Wyglądają inaczej niż te w filmie, no i tak szczerze, wyglądają trochę jak Deinonychy z Jurassic World Dominion, których wam nie pokażę, no bo spoilery, ale wyglądają podobnie ogólnie. Ja też sobie ogólnie nie chcę spoilerować, ale akurat Deinonychy widziałem. I te raptory wyglądają nawet podobnie. Być może były właśnie inspiracją do designów Deinonychów. Kto wie? W ogóle niektórzy mówią, że ten film to horror i w ogóle. Nie, ten film nie jest horrorem. Mamy niby jumpscary, ale one nie są jakieś super straszne ani z tych rzeczy, a jeden to nawet nie do końca ma sens, ten z ręką. Tak, no w sensie naprawdę ta scena powinna zostać trochę inaczej nagrana, no bo czy ten raptor po prostu zawiesił rękę pana Arnolda na jakiejś szafce czy coś, ona po prostu teraz spadła i to nie ma sensu, to jest dziwne po prostu i tyle. Powinna ta scena zostać zrobiona trochę inaczej. W ogóle powiem teraz jedną rzecz i myślę, że każdy prawdziwy fan serii się ze mną zgodzi.
żaden film JP nie byłby kompletny bez sceny z odchodami dinozaura albo sceny, w której ktoś traci rękę. Ten film nie jest horrorem. Ja wiem, że dwunastolatki, które tam jarają się horrorami, w tym bardzo złymi horrorami, albo pseudo-horrorami, mówią, że ten film to horror i w ogóle, ale to nie jest horror. Nie mamy tutaj jakichś super strasznych scen. No jumpscary mamy ze dwa, ale nie są straszne. Nie mamy tutaj krwi za dużo, mamy tylko w jednej scenie albo w dwóch na dobrą sprawę. Film jest od 13 lat. To nie jest horror po prostu i tyle. Park Jurajski to nigdy nie był i nie będzie horror. No i w sumie dobrze. To po prostu są filmy science fiction i tyle. Swoją drogą bardzo się cieszę, że zakończenie zostało zmienione i dostaliśmy tą ikoniczną scenę z Rexy. Tak w ogóle, jeśli się zastanawiacie, jak się tu dostała, no to cóż, weszła tędy. I od razu mówię, scena, w której T-Rex niszczy ścianę, nigdy nie istniała. Swoją drogą, ten ryk Rexy jest po prostu super ikoniczny, no i po prostu jest bardzo fajny. Mimo iż T-Rex w prawdziwym życiu nie ryczał. Ogólnie dźwięki dinozaurów w tym filmie są ikoniczne. No i ogólnie są te pogłoski, że dźwięki raptorów w tym filmie to dźwięki kopulujących ze sobą żółwi. Jednak ja tego nie słyszę, szczerze. Musieliby je jakoś bardzo przerobić. Według mnie to, że pierwszy film kończy się ptakami, a ostatni z trylogii kończy się pteranodonami, jest bardzo fajne. Hejterzy Jurassic World lubią podawać argument, że John Hammond zdał sobie sprawę, że otworzenie tego parku było złym pomysłem, dlatego nowy park nie powinien powstać. Jednak pod koniec tego filmu John w zasadzie jest smutny, że jego marzenie nie zostało spełnione. A w Jurassic World jego marzenie w końcu zostało spełnione. Tak w ogóle to bardzo zabawne, że hejterzy Jurassic World narzekają na to, że Indominus Rex pojawia się w filmie za późno. Mimo iż Indominus Rex pojawia się dosłownie po mniej niż 40 minutach. A T-Rex w tym filmie po raz pierwszy pojawia się dopiero po godzinie. W ogóle również jest zabawne, że właśnie tam narzekają, że tam w Jurassic World i Jurassic World Upadłe Królestwo Rexy pojawia się przez tak krótki czas. A tutaj się pojawia dosłownie w, nie wiem, 3 scenach, 4 może. I nawet nie wiem, czy dostaje 5 minut screen time'u, naprawdę. W tym filmie też jest jej mało. Hejterzy strasznie się czepiają tego, że w pierwszym filmie Rexy chodziła bardzo głośno i to powodowało wibracje, a w Jurassic World już tego nie ma. To jest bardzo zabawne, ponieważ w tym filmie Jurassic Park 1 mamy dosłownie pokazane sceny, w których Rexy jest w stanie chodzić tak, żeby jej kroki nie były aż tak głośne. Rexy, po tym jak uciekła jej kolacja przez to, że chodziła za głośno, nauczyła się chodzić bezszelestnie. Podobnie jak raptory nauczyły się otwierać drzwi. Co tylko pokazuje, jak inteligentne są dinozaury. Na pewno bardziej inteligentne niż hejterzy Jurassic World. I też w ogóle spadło dużo hejtu na Owena, że tam niby jest badassem, a tak naprawdę nie jest. No cóż, Owen miał przynajmniej 2 albo 3 sceny, gdzie jest badassem w zasadzie. A w tym filmie takich scen nie ma. Dosłownie, ludzie tylko uciekają przed dinozaurami i tyle. Robert Muldoon mógł być ewentualnie badassowy, ale no cóż, zginął. Nawet nie potrafił zabić jednego raptora. Ellie Sattler uciekająca przed raptorem to nie jest scena, w której jest ona badassowa, nie. Gdyby ona wzięła, nie wiem, patyk i zaczęła napieprzać te raptory, wtedy byłaby badassem, a ona po prostu jest wygimnastykowana. Hejterzy również porównują charakter arc Claire z Jurassic World do charakter arku Alana Granta, co po pierwsze nie ma sensu i w ogóle również wspomnę o tym jeszcze w recenzji Jurassic World. To po pierwsze. Po drugie, w zasadzie Grant również niby nie lubi dzieci, a tak naprawdę prawie wszystkie interakcje, jakie ma z dziećmi, to są pozytywne interakcje, jeśli zwrócicie uwagę. Także mamy po prostu nie lubię dzieci. Scena na samym początku filmu. Ale dobrze się dogaduje z dziećmi. Nie lubię dzieci, ale się z nimi dobrze dogaduje i wydaje się, jakbym je lubił. No i później pod koniec filmu lubię dzieci po prostu. To jest po prostu na dobrą sprawę jego cały ark. On niby nie lubi dzieci, ale jednak je lubi. Ogólnie film miał kilka fajnych usuniętych scen, jak na przykład kamienie, które połyka dinozaur, gastryczne tak zwane. To by była fajna scena, która w zasadzie doedukowałaby niektórych o dinozaurach. Scena, w której widzimy broszurę parku w zasadzie, no bo to by wyjaśniło, jak Dr. Grant jest w stanie znaleźć drogę. No i również scena z Lizyną, ona była całkiem spoko. No i w sumie fajnie by było zobaczyć je w jakiejś rozszerzonej wersji filmu. Ale bez tych scen film wciąż jest bardzo dobry. W ogóle ten pojemnik, który Nedry miał przemycić, wciąż tam leży, no i to według mnie powinno zostać kiedyś coś z tym zrobione. No bo to jest aż dziwne, że jeszcze nikt z tym nic nie zrobił.
Znaczy owszem, w grze to była część fabuły, ale gra raczej nie jest kanoniczna. Przynajmniej nie w 100%. A teraz powiem wam o kilku scenach, które nie mają sensu. Niektóre z nich są naprawdę głupie. No i mimo iż film jest świetny nawet z tymi scenami, no to wspomnę o nich, ponieważ skoro hejterzy je ignorują, podczas gdy nienawidzą sequeli za takie same albo podobne sceny, no i uważają, że pierwszy Park Jurajski jest flawless i w ogóle idealny, tak więc no cóż, wspomnę o tych scenach. O tych scenach nikt nie wspomniał, no to cóż, ja będę pierwszy. Velociraptory w kuchni nie są w stanie wyczuć dzieci, mimo iż są oddalone od nich raptem o kilka centymetrów. Tam ludzie mówią, że tam zapach jedzenia w kuchni przytłumił zapach dzieci. Tylko że w tej kuchni nie było żadnego jedzenia, przynajmniej nie było wystawionego jedzenia. Może w szafkach gdzieś tam było, jednak Velociraptory nie miałyby w tej sytuacji problemów z wyczuciem dzieci. Więc to nie jest argument. Swoją drogą lubię to, że w tej scenie Velociraptor liże łyżkę takim swoim gadzim językiem. Co jest prawdopodobnie nawiązaniem do tego, że na początku miały mieć właśnie języki takie jak wąż. Wtedy scena, w której raptor patrzy na węża, nabrałaby nowego znaczenia. Ostatecznie to usunęli, jednak to jest mimo wszystko fajne nawiązanie. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Tim został porażony przez 10 000 voltów i przeżył. Ledwo przeżył, to prawda, ale po 10 000 voltów powinien być przynajmniej martwy. Nazwa Park Jurajski nie ma sensu, ponieważ większość dinozaurów w parku pochodzi z okresu kredy. Na szczęście Camp Cretaceous w końcu to naprawił. Tak jakby. Ogólnie w filmie mamy chociażby klonowanie roślin, co nigdy nie jest wyjaśnione. W sensie serio, jak to zrobili. Powinni to byli przynajmniej bardziej wyjaśnić. W tej scenie na nagraniu z kamery pojawia się przycisk play. Nagranie z kamery na żywo to jest po prostu puszczony film. Ellie nie może dosięgnąć karabinu. Więc dlaczego Tim nie może go jej podać? Scena na samym początku filmu, w której wystrzeliwany jest nadajnik do samego środka ziemi po to, aby namierzyć szkielet, też nie ma za dużo sensu. Szczególnie, że widzieliśmy, jak delikatne są szkielety i jak delikatnie trzeba się z nimi obchodzić. Brachiozaur nie mógł stać na tylnych nogach. W prawdziwym życiu zapadłby się pod własnym ciężarem. Lex rebootująca system przy użyciu jakiegoś programu 3D, który wygląda bardziej jak jakaś gra, również nie ma absolutnie sensu. Krew wygląda na różową. Jak widzicie, ten film nie jest aż tak idealny, za jaki go uważacie. Co nie zmienia faktu, że i tak jest bardzo fajny, bardzo dobry. Może warto się zastanowić nad tym, czy naprawdę warto szukać błędów na siłę, czepiać się wszystkiego i ogólnie hejtować filmy bez powodu. Ale ogólnie właśnie większość tych klasycznych filmów z lat 90. jest po prostu uważana przez wielu za idealne. No i ludzie kompletnie ignorują ich błędy. A nowych filmów się czepiają. Nie tylko JP. Nowych filmów ogólnie się czepiają ludzie. Jak w nowych filmach się nawet jakiś malutki błąd zdarzy, to już się tego czepiają. Oczywiście poza filmami Marvela, bo tam jest zgraja fanboyów. Ale to temat na inny odcinek. Na przykład w oryginalnym Obcym nikt nie zwrócił uwagi na to, że facehagery nie mają sensu. Ja byłem pierwszy. Błędy w tym filmie są, ale czy to jest problem? Nie. Nie wszystko musi być w 100% realistyczne w filmie science fiction. Jedyna ważna rzecz to jest, żeby zasady, które zostaną przez film ustalone, później nie zostały nagle zmienione bez powodu. Ogólnie ten film jest świetny. Chociaż jest kilka scen, które kompletnie go rujnują. Na przykład błoto na drzwiach w tej scenie jest nierówno rozchlapane. Triceratops w tej scenie podnosi nogę o milimetr za wysoko. Te drzewa są za mało zielone. No i najważniejsze, ten deszcz jest zbyt wodnisty. Podsumowując, ten film to kompletny syf, nie oglądajcie tego. Nie no, oczywiście żartuję. Nie będę się kierował logiką hejterów, no bo to była teraz logika hejterów. Gdybym się kierował logiką hejterów, no to mógłbym się czepiać, że, nie wiem, jeden z włosów Ellie Sattler jest o 1% jaśniejszy od pozostałych itd. itp. Bo oni są w stanie się o takie pierdoły czepiać. Bo oni po prostu czepiają się wszystkiego, no i są po prostu nitpiki i tyle. A na dobrą sprawę nie mają argumentów, żeby uzasadnić ten hejt. To niesamowite, że 2 książki wyspawnowały 5 filmów i za niedługo 6. film, krótki film, serial oraz kilka gier. No i oczywiście, gdyby nie te filmy, to kanały zajmujące się tymi filmami by nie powstały. Takie jak Clayton Fiority. On naprawdę jest najlepszym jurajskim youtuberem, który wyjaśnia niewyjaśnione rzeczy, przedstawia usunięty content i ogólnie tworzy ciekawe filmy na temat franczyzy. Jestem jego fanem, no i pozdrawiam go. Jeśli lubicie tą serię, to pokochacie jego kanał. I pragnę tylko nadmienić, że ta recenzja oraz nadchodzące recenzje filmów JP nie byłyby kompletne bez filmów Claytona. Nie byłyby tak kompletne, jak będą bez niektórych informacji z filmów Claytona. Także dziękuję. Miło było odświeżyć sobie ten film po latach.
Park Jurajski to świetny film. Moja ocena to 10 na 10 oczywiście. Ogólnie cały film jest ikoniczny, no i wciąż jest arcydziełem, mimo tych wszystkich błędów. To jest po prostu film tak dobry, że nawet jeśli zdarzą się jakieś duże błędy, to jesteśmy w stanie po prostu je ignorować i tyle. Chociaż sequele też takie są, a mimo to ludzie się czepiają. Po prostu nostalgia pewnie po prostu i tyle. No i co mogę powiedzieć, to tyle. Ten film to po prostu klasyk, jest świetny. Tak w ogóle zapomniałem wspomnieć jeszcze o jednej scenie, która również nie ma sensu w tym filmie, a dosłownie każdy ją zignorował. Dosłownie każdy, nawet ja o niej zapomniałem przez dłuższy czas. Jest to scena, w której Lex nie może zgasić latarki. Cóż, Lex jest inteligentną osobą, no a nie przyszło jej do głowy, żeby, nie wiem, schować latarkę pod fotel, albo po prostu zakryć ją ręką, albo schować ją do schowka. Naprawdę, ten błąd zauważyłem już wtedy, kiedy oglądałem ten film jako dziecko, ale po prostu o nim zapomniałem później. No i cóż, teraz sobie przypomniałem. Tak samo raptory, które mogą biec 40 na godzinę, 50 when they're hungry. nagle nie są w stanie dogonić dzieci w kuchni, no bo gdyby je dogoniły, no to film by się skończył. Jednak jestem w stanie to wybaczyć. Ten film nadal jest arcydziełem, no i bardzo fajnie, że ten film zapoczątkował jedną z tych najlepszych franczyz filmowych zaraz koło Monsterverse, Piratów z Karaibów oraz Harry'ego Pottera. To wszystko.